Набирает обороты скандал с украинским гражданином 17 лет, с нацистом, который, проживая в Польше, более того, находясь там на обучении, начал тыкать средние пальцы в сторону памятников погибшим людям в концлагере, а также оскорблять поляков. То есть он живет в Польше, учится в Польше, оскорбляет поляков. Последними словами. Теперь этот гражданин, по моей информации, не знает, где бы ему найти пятый угол. Он прячется. Он прячется почему? Потому что, опять-таки, по моей информации, поляки объявили на него охоту. Каждый, кто увидит этого гражданина, хочет с ним побеседовать. Побеседовать жестко. В общем, украинские СМИ только сейчас начали слегонца сообщать об этой информации. И вот сообщение об этом. Украинский студент, который пренебрег памятником евреям в Польше, покидает Польшу. Сегодня стало известно, что Владислав Кучера исключили из учебного заведения. Известный польский журналист Томаш Мацейчик на своей странице в Facebook написал, что пребывание парня в Польше подходит к концу. Для того, чтобы узнать мнение поляка, который, в общем-то, и поднял эту тему, я связался со своими коллегами. И был осуществлен, знаете, перехват. Операция «Перехват». Потому что видео, которое я сейчас публикую, предназначалось как раз таки моим польским коллегам. Но теперь оно мое, и оно эксклюзивное. Слушаем мнение поляка. Внимательно слушаем. По поводу субтитров, смотрите, мы торопились, поэтому, возможно, там какие-то слова, что-то там неправильно. Однако же, мы с польскими коллегами хотели донести до вас информацию о том, как поляки относятся к такого рода гражданам, приезжающим в их страну. Мне кажется, это очень важно в связи с тем, какое количество украинцев сейчас приезжает в Европу. Слушаем, смотрим, понимаем. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Maciejczuk, pewnie część z Was kojarzy mnie z mojej pracy w Donbasie, skąd informowałem Was o tym, co się dzieje na linii frontu, jak żyją ludzie w strefie działań wojennych. Dzisiaj jednak nie będziemy mówili ani o wojnie, ani o Donbasie. Dzisiaj powiemy o ogromnej fali ukraińskich migrantów, którzy jadą do naszego kraju i niestety nie zawsze potrafią się zachować. Jak wiecie, nasz kraj, Polska, bardzo pomaga Ukrainie. My, Polacy, też prywatnie pomagamy Ukraińcom. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten kraj jakoś przetrwał, żeby ten kraj dalej istniał i żeby tam jakoś te sprawy im się ułożyły. Tak powiedziałem, coraz więcej Ukraińców jedzie do naszego kraju. My to już zauważamy, odczuwamy. Jest ich coraz więcej na uniwersytetach, na ulicach. Coraz więcej ich u nas pracuje. I pojawiają się pewne problemy. Niektórzy Ukraińcy uważają, że w Polsce mogą pokazywać się z flagami UPA, a niektórzy Ukraińcy uważają, że mogą obrażać nasze pomniki i tak dalej. Nie, kochani, tu jest Polska, tu mieszkają Polacy, tu są nasze zasady, to jest nasz dom i jeżeli wy tych zasad nie będziecie przestrzegać, to niestety będziecie musieli stąd wyjechać. I jest taki jeden przykład. Nazywa się Władysław Kuczer, ma 17 lat, pochodzi z Wołynia. Z tego Wołynia, gdzie kiedyś wymordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków tylko za to, że byli Polakami. Zrobiła to UPA. Co to jest UPA i co robiła, to wszyscy wiemy. Dzisiaj tacy Ukraińcy, którzy UPA wielbią, którzy nie tylko wielbią UPA, ale także tych ludzi, którzy nas mordowali, Polaków, którzy chcieli nas wszystkich mordować, na przykład Klaczkiwski, Szuchewicz, oni przyjeżdżają do Polski, mieszkają tutaj, uczą się i myślą, że wszystko jest okej. I na przykład Władysław Kuczer postanowił pokazać nam, Polakom, co myśli o nas, o naszych ofiarach wojny, II wojny światowej, o ofiarach obozów koncentracyjnych. Co gorsze, ten chłopak jest nazistą. Używa symboliki nazistowskiej na swoich profilach w internecie. Używa tych wszystkich cyferek 1488. Wielokrotnie informowałem o tym, że Ukraina ma problem z nazizmem. Widziałem nazistów, dirlewangerowców tak zwanych w batalionie Ajdar, w pułku Azow. Jest taka grupa jak Misanthropic Division. Nazizm rozrasta się bardzo szybko i stanowi problem, stanowi realne zagrożenie, co widzieliśmy po na przykład sprawie Wity Zawieruchy i jej grupy. Chcieli zrobić kilka aktów, kilka zamachów terrorystycznych w Kijowie, zamordowali 2 milicjantów i teraz część z nich siedzi w więzieniu, jeden zginął. Ale niestety, co się stało, to się nie odstanie. I dzisiaj tacy ludzie przyjeżdżają do Polski i sprawiają u nas problemy. Wład Kuczer pojechał do obozu koncentracyjnego w Lublinie na Majdanku. I z przedramieniem, gdzie ma wytatuowany tryzub, sfotografował środkowy palec na tle
pomnika walki i męczeństwa w miejscu, gdzie zginęło 80 000 ludzi, w większości Żydów, po części Polaków, ale także i Ukraińców. Ten człowiek pokazał tym samym, ten nazista, że po pierwsze nie szanuje naszych ofiar, nie szanuje naszego kraju, nie szanuje naszego prawa, a poza tym podoba mu się to, co chciało nas unicestwić, zniszczyć fizycznie. Czy taki człowiek ma prawo mieszkać w naszym kraju? Myślę, że nie. Dlatego też wrzuciłem jego zdjęcia do internetu, na Facebooka i na inne portale i ogłosiłem, że go poszukujemy. I udało się go, wyobraźcie sobie, po kilku godzinach znaleźć. Jak się tłumaczył? On tłumaczył się tak, że do Polaków nic nie ma. Zrobił sobie nawet zdjęcie z napisem na przedramieniu, że Polak jest mi bratem. I powiedział, że on po prostu nie lubi Żydów. Jak to? No tak, po prostu on nie lubi Żydów. On jest nazistą, on Żydów nie lubi. I wyobraźcie sobie, że myślał, że w ten sposób załatwi całą sprawę. Ale nie. Prokuratura już się jego sprawą zajęła, bo władze muzeum zgłosiły tę sprawę, władze muzeum nagłośniły tę sprawę i w tym momencie wszystkie polskie media trąbią o tym, że Ukrainiec przyjechał do Polski, poszedł na miejsce, gdzie ginęły dziesiątki tysięcy ludzi i zrobił sobie fotografię, która obraża pamięć o tych ludziach oraz nasze uczucia. Co grozi temu chłopakowi? Deportacja. Wynocha z Polski. Koniec. Dowiedziałem się, że ze szkoły go już wyrzucono. To jest pierwsza kara. Dowiedziałem się, że Polacy bardzo szybko ogłosili na niego polowanie, że chcą go znaleźć, chcą z nim porozmawiać, dać mu nauczkę. Bo w naszym kraju nie będzie tolerancji dla nazistów, którzy obrażają naszych przodków, których zamordowali hitlerowcy, naziści. Dlatego też apeluję do wszystkich Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski. Nie róbcie takich rzeczy. Nie pokazujcie żadnych tam Sieg Heil, nie przyjeżdżajcie z flagami UPA, bo to Polakom się nie podoba. I jeżeli będziecie to robić, jeżeli będziecie tak jak Władysław Kuczer fotografować się ze środkowym palcem na tle naszych pomników, to my was z naszego kraju, jeżeli nie nasze władze, to my, Polacy, zwykli Polacy, będziemy was z tego kraju wyrzucać. I tyle. No, co możemy innego zrobić? To jest nasz kraj i nie możemy tolerować takich zachowań. Więc pamiętajcie, my wam pomagamy, my was szanujemy i oczekujemy tego samego od was. Bo póki co to wygląda w ten sposób, że my wam pomagamy, a wy, kiedy przyjeżdża nasz prezydent do waszego parlamentu, uchwalacie ustawę o UPA, plujecie nam w twarz i uważacie, że wszystko jest w porządku. Na polskiej szkole w Lwowie wieszacie tabliczkę Romanowi Szuchewiczowi, katowi Polaków i mówicie: Polacy, przyjaźnijmy się. Nie, to nie tak. Tak przyjaźń nie wygląda. I albo się nauczycie rozmawiać z nami i szanować nas, albo niestety będziemy mieli z wami problem i wy z nami. Apeluję do was o rozsądek, o to, żebyście szanowali nasze uczucia. W końcu jesteście gośćmi w naszym kraju. I skoro tu przyjeżdżacie, to starajcie się robić tak, żeby wszystko było w porządku. Żeby nie łamać prawa, żeby nie obrażać Polaków i żeby żyć z nimi w zgodzie. Bo jeżeli okaże się, że łamiecie prawo, że obrażacie Polaków, obrażacie naszą kulturę, to niestety będziecie musieli wyjechać. To wszystko. Dziękuję.